Transformacja cyfrowa to kluczowy element rozwoju regionalnego polityki spójności. Dzięki funduszom europejskim polskie przedsiębiorstwa mogą wprowadzać innowacje technologiczne, które zmieniają naszą rzeczywistość. W najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca gościmy w SDS Optik w Lublinie, gdzie przy wsparciu unijnym zespół naukowców opracował InProp, przełomowe rozwiązanie w dziedzinie diagnostyki onkologicznej. O cyfryzacji i jej kluczowej roli w rozwoju regionalnym rozmawiamy natomiast w wywiadzie z ekspertem, doktorem habilitowanym, inżynierem Tomaszem Rymarczykiem, dyrektorem zarządzającym Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix SA. Zapraszamy. Transformacja cyfrowa to prawdziwy zastrzyk innowacji, który napędza rozwój polskich firm i regionów. Dzięki polityce spójności Unii Europejskiej technologie jutra stają się rzeczywistością już dzisiaj. Tak jest m.in. w Lublinie, gdzie znajduje się firma SDS Optik. To właśnie tu zespół ekspertów stworzył InProp, rewolucyjne narzędzie diagnostyczne, które może odmienić oblicze onkologii. InProp pozwala na błyskawiczne wykrycie nowotworów, takich jak rak piersi, który każdego roku dotyka nawet 1 700 000 kobiet na całym świecie. Od wielu lat rozwijamy zaawansowaną technologię do wykrywania nowotworów piersi i nowotworów żołądka. Są to o tyle specyficzne nowotwory, że charakteryzują się dużą przerzutowalnością. Specjalizujemy się w detekcji nowotworów HER2 pozytywnych, jak również o statusie HER2 low i HER2 ultra low. W ostatnich czasach, kiedy pojawiła się informacja, że u pacjentów o dawnym statusie HER2 negatywnym jest duża grupa pacjentów o statusie HER2 low i ultra low, gdzie duże firmy farmaceutyczne opracowują leki dla tych pacjentów, pojawia się ogromna potrzeba diagnozowania tych pacjentów, żeby lekarze mogli zakwalifikować ich do dalszego leczenia w terapiach celowanych. Rozwój technologiczny, transformacja cyfrowa i automatyzacja w naszej firmie ma ogromne znaczenie. Wprowadzamy ją tak naprawdę na każdym etapie, na każdym poziomie działania organizacji, ponieważ nasza flagowa technologia InProp, która docelowo ma służyć jako zupełnie nowe podejście, nowa metoda diagnostyczna, w której łączymy kilka potencjalnie niezwiązanych ze sobą obszarów, takich jak fotonika, biologia molekularna czy immunochemia, a do tego wszystkiego dokładamy w naszej firmie także kompetencje administracyjne, biznesowe i kompetencje typowo miękkie. Ta automatyzacja i innowacje w zakresie w ogóle technologii przenikają się i w różnej formie pojawiają się na każdym poziomie działania firmy. Czyli wprowadzamy te innowacje zarówno w procesach badawczo-rozwojowych, ma je nasz zespół, który odpowiada za tą część biologiczną technologii. Wprowadza je także zespół inżynierów odpowiedzialny za optoelektroniczną część technologii. Wprowadzają ją wszyscy, którzy mają do czynienia na ogół z tą częścią biznesową, administracyjną, za kontaktem z instytucjami w Polsce, za granicą, ale także jeżeli chodzi o te wszystkie narzędzia, które wykorzystujemy na co dzień, choćby ze względu na to, że jesteśmy spółką notowaną publicznie, nasza komunikacja i w ogóle podejście do naszych odbiorców jest cały czas transparentna, staramy się udoskonalać te nasze procesy, sprawiać, że będą efektywniejsze, więc narzędzia, technologie cyfrowe, które wciąż badamy, które wciąż wprowadzamy do naszej firmy, mają za zadanie poprawić efektywność po prostu tego, co robimy. Polityka spójności to recepta na rozwój od małych przedsiębiorstw do dużych firm i spółek. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma SDS Optik stała się konkurencyjna na europejskim rynku innowacji, ale przede wszystkim może stać się szansą dla setek pacjentów, którzy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom będą mogli liczyć na skuteczniejszą i szybszą walkę z chorobą. Środki unijne były kluczowe do naszego rozwoju. Oczywiście jesteśmy spółką giełdową i posiłkujemy się również kapitałem od inwestorów prywatnych. Natomiast dużą częścią, która wpływa na tak szybki rozwój naszej technologii i prac związanych z rozwojem tej technologii, pochodzi ze środków unijnych, zarówno regionalnych, krajowych, jak i europejskich. Z funduszy regionalnych pozyskaliśmy do tej pory około 9 milionów złotych. Jest to dla nas ogromnie duża kwota, która pozwoliła nam na wynajęcie kolejnych clean roomów, jak i zakup urządzeń, które przyspieszają wprowadzenie naszej technologii na rynek.
SDS Optic w drodze do rozwoju technologii InProbe, która na ten moment przede wszystkim skupia się na obszarze onkologicznym i detekcji biomarkera HER2 w nowotworach piersi. Właśnie trwają badania kliniczne nad tym rozwiązaniem, natomiast w trakcie rozwoju i całej ścieżki rozwoju tej technologii spółka rozwinęła także kompetencje bardzo wysoko wyspecjalizowane w innych obszarach, takich jak choćby produkcja przeciwciał, czy technologie cienkowarstwowe i tworzenie bardzo specyficznych powłok z wykorzystaniem technologii optoelektronicznych, światłowodowych. Więc to są obszary, które również bardzo mocno się rozwinęły i bardzo mocno się rozwinęły także przede wszystkim przez wsparcie funduszy unijnych i dotacji, przez wsparcie dotacji, które otrzymaliśmy z funduszów regionalnych. Transformacja cyfrowa to kroplówka przyszłości, która zasila polskie firmy w energię do działania. Wsparcie funduszy unijnych to nie tylko szansa na rozwój technologii, ale przede wszystkim na ratowanie ludzkiego życia. Dowodem na to są inicjatywy takie jak InProbe, które pokazują, że polityka spójności może zmienić przyszłość medycyny. Polityka spójności Unii Europejskiej traktuje transformację cyfrową jako kluczowy element rozwoju regionalnego. I o tym porozmawiam z doktorem habilitowanym, inżynierem Tomaszem Rymarczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jakie korzyści płyną z transformacji cyfrowej? Jeżeli chodzi o korzyści z transformacji cyfrowej, to ona jakby umożliwia rozwój regionu, Polski, społeczeństwa. Wydaje mi się, że dzisiaj w dzisiejszym świecie bez cyfryzacji, bez pogoni za rozwojem, czy może dogonienie tego rozwoju, pozycja jakby i regionu, i społeczeństwa, i państwa byłaby niekonkurencyjna w świecie globalizacji. Bo dzisiaj żyjemy w świecie globalizacji. Właściwie jesteśmy tutaj w firmie, czy w Lublinie, ale tak naprawdę możemy pracować, działać, funkcjonować na rynku globalnym i to jest jakby kluczowy element. I w tym momencie jakby rozwój cyfryzacji w różnych aspektach, infrastrukturalnych, jak i szerokopasmowego internetu, który jest dzisiaj kluczowy właściwie w rozwoju technologii cyfrowej, bo bez niego nie byłoby komunikacji, nie byłoby technologii, ta technologia tak by się szybko nie rozwijała. Kolejny element związany jest z rozwojem społeczeństwa, bo mamy jakby dwa aspekty. Aspekt młodego pokolenia, które już żyje w dobie cyfryzacji, ono już nie potrafi żyć bez tej cyfryzacji, to jest dla nich naturalna rzecz. Ale ważne jest też społeczeństwo, klasa jakby średnia czy starsze społeczeństwo, które musi nadążać do cyfryzacji, bo dzisiaj nie ma zawodów, nie ma funkcjonowania zarówno w biznesie, jak i w życiu społecznym bez urządzeń, technologii czy nowoczesnych technologii. A jaką rolę cyfryzacja pełni w rozwoju regionalnym? Jeżeli chodzi o rozwój regionalny, to wiemy, że Polska w tym rozwoju troszeczkę musiała gonić Europy. Znaczy nie mówię, że musiała, dlatego uważam, że już dogoniliśmy w dużej mierze, a w niektórych aspektach nawet przegoniliśmy pewne kraje czy regiony europejskie. Ja pamiętam tutaj, jak jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, jak jechało się na Pomorze czy w góry, no to trzeba było po prostu jechać kilkanaście godzin. To jest infrastruktura, gdzie dzisiaj do Łodzi to 3 godziny, Warszawa 1,5 godziny. Ta infrastruktura z jednej strony jest wygoda, tak, w podróżowaniu się, w komunikacji, otworzenie granic Unii Europejskiej, strefa Schengen powodowała tak, że dzisiaj jestem w Lublinie, za chwilę będę w Lizbonie, tak. To spowodowało to, że firmy zaczęły też inwestować w nasz region. Ta komunikacja, przemieszczanie się towaru, łańcuch dostaw stało się bardzo szybkie. Budowa lotnisk, budowa inteligentnych systemów. Dzisiaj w Lublinie mamy od kilku lat system inteligentnego oświetlenia, gdzie monitorujemy, optymalizujemy przemieszczanie się samochodów. Społeczeństwo daje nowe możliwości. Oczywiście mamy uczelnie, szkoły, które poprzez też i dotacje unijne głównie mogą inwestować w infrastrukturę i nowoczesne szkolenia, ale też jest pomoc dla osób zmieniających pracę, zawody, czy osoby, które wymagają, powiedzmy, takiej pomocy społecznej. A czy polski software ma szansę przebicia na rynku europejskim? To nie to, że ma szansę, on się już przebił, tak? Tylko o tym nie mówi się głośno, dlatego że my jako informatycy jesteśmy bardzo cenieni. Chyba w Europie tutaj środkowo-wschodniej jedni z lepszych informatyków, nie najlepsi. Wygrywamy olimpiady informatyczne.
Wygramy, czy jesteśmy w czołówkach tych olimpiad, więc też to świadczy o naszej jakości. I są takie topowe firmy jak OpenAI, wszyscy ChatGPT dzisiaj znamy. Tam core zespołu dzisiaj stanowią Polacy. To są dyrektorzy zespołów, to nie są zwykli programiści, tylko to są już dyrektorzy. Mamy też ciekawe firmy, może nie jest tak dużo jak w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład Eleven Labs, to jest polska firma, która jest jedna z topowych firm do rozwoju, która bierze udział w rozwoju sztucznej inteligencji. A jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmach? To się cały czas dzieje, tak? Z jednej strony jest pewna świadomość społeczeństwa, firmy, właścicieli tych firm, żeby rozwijać swoje firmy, bo trzeba być konkurencyjny, tak? Żeby na rynku przetrwać, trzeba być konkurencyjnym, a żeby być konkurencyjnym, trzeba inwestować w nowe technologie. Inwestycje w nowe technologie zapewniają nam oczywiście różnego rodzaju środki unijne i z tego korzystamy. My jesteśmy w takiej trochę uprzywilejowionej sytuacji, jako ten Polska Wschodnia, gdzie mamy dodatkowe programy unijne, które umożliwiają nam przygotowanie firmy do tego cyfryzacji, do automatyzacji. I jednym z aspektów, może głównym aspektem, to jest tak zwane przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa, audytu firmy i przeanalizowanie, jak te firmy są dzisiaj zinformatyzowane, następnie co trzeba poprawić, jak to przewagę zbudować poprzez inwestycje w procesy, w maszyny, ale też inwestycje w ludzi, tak? Bo firma to jest pewien zbudowany z jednej strony szkielet, a z drugiej żywy organizm. I wszystkie elementy trzeba brać pod uwagę i w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa, jak i kompetencji samej organizacji procesów, maszyn, czy zastosowania nowych technologii, czy oprogramowania. To teraz przejdźmy do takiej właśnie praktycznej części. Załóżmy, pracodawca postanowił, że chce zwiększyć poziomy cyfryzacji. Jakie powinny być jego pierwsze kroki? Pierwszy krok to będzie tak naprawdę weryfikacja, gdzie jestem, na jakim poziomie jestem i co chcę osiągnąć. Takie dwa cele, czyli zbudowanie strategii. Oczywiście firmy budują strategie i te strategie powinny być budowane i cały czas aktualizowane. To nie jest tak, że zbudujemy się strategię i możemy sobie 50 lat jej nie zmieniać, bo świat się zmienia. Przykładem jest sztuczna inteligencja, gdzie 2 lata temu nieśmiało coś tam słyszeliśmy, że coś istnieje, coś może programiści robią, czy naukowcy. Dzisiaj jest to kluczowa technologia. W ciągu 2 lat ona się szybciej rozwinęła niż przez 40 lat wcześniej. Dzisiaj to jest wyścig z czasem. Ci, co wsiądą do tej pociągu, wygrają ten wyścig i tak naprawdę przygotowując firmę do działalności i rozwoju, musimy brać pod uwagę nowe technologie, a też i sztuczną inteligencję. Dzisiaj jakby nie ma elementu, gdzie tego nie możemy zaplanować. Oczywiście ten proces jest dynamiczny. W tym procesie pomagają nam szereg programów unijnych, które umożliwiają nam i robienie audytów, i inwestycje w maszyny, i podnoszenie kadry społecznej. My korzystamy z tego. Widać po naszym regionie, czy po Polsce, jak my zmieniliśmy się przez te lata. To wystarczy sobie przypomnieć lata 90., a tu gdzie jesteśmy, jedziemy gdzieś tam na zachód, wcale się nie różnimy od cyfryzacji i informatyzacji firm. Wcale nie ustępujemy firmy z południowej Europy, zachodniej Europy. Troszeczkę może nam brakuje do Stanów Zjednoczonych, ale wszystko przed nami. A jak dużą rolę pełnią te środki unijne w tej cyfryzacji? Moim zdaniem one są kluczowe z tego względu, że w dużej mierze dzisiaj na rynku walczymy ceną. Koszty są dosyć duże. Dlaczego są duże koszty? Szczególnie w branży IT, bo świat się zglobalizował. Dzisiaj możemy być w Polsce czy w Lublinie i pracować dla firm z Londynu, z Nowego Jorku, z całego świata. I to jest jakby element, powoduje to, że stracimy pewną konkurencyjność. Więc jak tą konkurencyjność pozyskać, zwiększyć, obniżając koszty, polepszając procesy, stosując pewnego rodzaju rozwiązania cyfrowe. I w zakresie środków unijnych możemy po pierwsze uporządkować sobie pewien proces rozwoju firmy, a z drugiej strony pozyskać środki zarówno na zakup maszyn, na zakup oprogramowania, na udoskonalenia kadry i przygotowania procesów biznesowych, które będą konkurencyjne w ramach jakby Polski, czy w ramach całego tutaj makroregionu, czy świata. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Aż 93% firm w Polsce podejmuje działania związane z transformacją cyfrową, a co czwarte przedsiębiorstwo korzysta z usług chmurowych. W 2022 roku rynek usług chmurowych w Polsce osiągnął wartość około 3 miliardów złotych. Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy to zadanie, przed którym obecnie stoi Unia Europejska. Więcej na temat programu Cyfrowa Europa, Europejskiego Urzędu do Spraw Sztucznej Inteligencji czy Cyfrowej Dekady Europy znajdziesz na stronie poświęconej tym zagadnieniom. Oprócz tego dowiesz się, jak ważne dla Komisji Europejskiej jest dbanie o prywatność, transparentność, bezpieczeństwo i wiarygodność w sieci każdego obywatela Unii Europejskiej. Transformacja cyfrowa dotyczy tylko firm technologicznych. To jest mit. Transformacja cyfrowa jest istotna dla wszystkich branż, nie tylko dla sektora technologicznego. Przemysł, opieka zdrowotna, administracja, edukacja i wiele innych sektorów może skorzystać z wdrożenia nowoczesnych technologii, aby poprawić efektywność operacyjną i jakość obsługi klienta. W rzeczywistości transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie sektory gospodarki i każdy rodzaj przedsiębiorstwa, od małych firm rodzinnych po duże korporacje, niezależnie od branży.